Czy można udoskonalić coś tak tradycyjnego i klasycznego jak krawat? Okazuje się, że tak i może przy tym wyjść nawet akcesorium godne Jamesa Bonda. Witam na czasie dżentelmenów, nazywam się Łukasz Kielban, a dziś chciałem Wam opowiedzieć o prototypie krawata, który testuję od jakiegoś czasu i wydaje się być bardzo ciekawy. Jakiś czas temu otrzymałem propozycję od wynalazcy, pana Mariusza Makowskiego, który zaprojektował nowy rodzaj krawata z pytaniem, czy chciałbym go przetestować. Muszę przyznać, że dość konserwatywnie podchodzę do klasycznej męskiej elegancji, bo uważam, że jest dostatecznie dobra, że nie trzeba jej poprawiać, a bardzo często te poprawki wychodzą kiepsko albo przemijają z różnymi modami, a tym bardziej gorzej to wypada, kiedy próbujemy wprowadzać jakieś zupełnie nowe elementy. Tak na przykład często bywa właśnie z krawatami czy muszkami, które powstają plastikowe, metalowe, drewniane, na gumkach, guziczkach i innych rzeczach. I zazwyczaj to jest bardziej śmieszne niż interesujące, przynajmniej dla kogoś, kto się interesuje klasyczną męską elegancją. Niemniej jestem zainteresowany rozwojem tej branży, więc pomyślałem, że jak najbardziej warto byłoby to sprawdzić i przetestować na sobie. Zamiast po prostu psioczyć, że to jakieś nowe wynalazki i to, co stare, jest najlepsze. Otrzymałem więc dwa klasycznie wyglądające krawaty, pozornie nie wyróżniające się niczym, a jednak noszące nazwę MacTie i mające rozwiązać problem przemieszczania się krawata podczas noszenia, czyli jakiegoś układania się w złych miejscach. Do pozbycia się tego problemu służą m.in. właśnie spinki do krawatów, o których mówiłem w osobnym filmie, więc jeśli jesteście nimi zainteresowani, link znajdziecie tutaj do góry i w opisie tego filmu, a także jakieś szpilki do krawatów, czy prawdopodobnie kilka jeszcze innych wynalazków. Natomiast one wszystkie nieco obniżają zawsze formalność takiego stroju, ponieważ są jakimś dodatkowym elementem biżuterii i zazwyczaj nie nadają się do formalnych strojów, ale też wiele osób w ogóle uważa, że są niepotrzebne i wyglądają źle, więc z nich rezygnuje. Ten krawat ma sprawić, że nie będziemy potrzebowali takich akcesoriów. Czym on się różni? Na pozór to jest zwykły krawat. Może w pierwszym rzędzie zauważymy te dwie szlufki na wewnętrznej stronie szerokiej końcówki krawata, ale jak się przyjrzymy, klucz jest na wąskiej końcówce. Jest ona uzbrojona w dziurki na guziki do koszuli. Mniej więcej na tej długości. Służą one oczywiście do tego, żeby przymocować krawat do koszuli, a te dwie szlufki do tego, aby krawat połączyć w dwóch miejscach, nie tylko w jednym, tak jak to zazwyczaj w tradycyjnych krawatach bywa, żeby ten krawat mocniej trzymał się naszej koszuli. Wydawało mi się to z początku niepotrzebne, bo dlaczego mielibyśmy tak robić? Czy normalnie krawaty nie są dostatecznie zabezpieczone? Zwłaszcza, że zazwyczaj i tak, kiedy nosimy koszulę z krawatem, zakładamy też marynarkę. Zgodnie z zasadami klasycznej męskiej elegancji nie powinniśmy nosić koszuli z krawatem bez marynarki. Wygląda to dość dziwnie. Zawsze tutaj coś powinno jeszcze przykrywać tę koszulę i krawat. Oczywiście są też koszule, które nosimy same, ale wówczas rozpinamy górny guzik koszuli, może też podwijamy rękawy, to wygląda już luźniej. Tak możemy też po pracy na przykład występować, ale kiedy ten krawat zostaje na koszuli i marynarki nie mamy na sobie, jest tu pewien dysonans. Trochę formalności, trochę nieformalności, nie wygląda to najlepiej. Dlatego zazwyczaj takich obrazków nie widujemy. Więc czy ten krawat faktycznie jest potrzebny? Zacznijmy od efektów moich testów, czy tego, jak bardzo sprawdza się ta technologia. No, technologia jest wręcz bardzo prosta i powiedziałbym, że bardzo pomysłowa. Ostatecznie spróbowałem, ponosiłem ten krawat i
powykonywałem trochę różnego rodzaju czynności, żeby sprawdzić, czy to faktycznie może działać i muszę przyznać, że błyskawicznie nie tyle zmieniłem zdanie, co straciłem wszelkie poczucie, że to może być zły pomysł. Ten krawat rewelacyjnie spełnia swoje zadanie. Dlatego też powiedziałem, że to jest krawat dla Jamesa Bonda, bo jeśli ktoś chce aktywnie się ruszać i chce, żeby ten krawat idealnie zawsze leżał w tym miejscu, w którym by chciał, w którym on powinien być, no to ten krawat to właśnie robi. Bez żadnych dodatkowych akcesoriów w stylu jakichś spinek i broszek, czy łańcuszków, czy czegokolwiek. Ten krawat łączymy właśnie poprzez te małe dziurki z guzikami koszuli, no i w międzyczasie przeplatamy przez szlufki i całość trzyma się naprawdę bardzo dobrze. Przy pierwszym już założeniu zauważyłem najpierw, że on jakoś dziwnie się zachowuje. Od razu widać różnicę, przynajmniej dla osoby, która nosi krawat, bo krawat nie buja się na boki wraz z nami, zostaje na miejscu, dokładnie zakrywając plisę. O to poniekąd nam chodzi. Nie zauważymy jednak od razu jakiejś wielkiej różnicy, ponieważ większa ona będzie, kiedy zaczniemy się pochylać, ruszać, tańczyć, skakać, albo kiedy wyjdziemy na przykład na dwór, na wiatr. Pytanie, jak często będziemy robić to bez marynarki, bez szalika, bez kurtki, bez swetra na tej koszuli z krawatem i tak dalej. Dlatego na pewno zastosowanie takiej technologii będzie ograniczone, ale spełnia ona swoją rolę perfekcyjnie. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której siedzimy na przykład przy stole, czy to przy biurku, czy przy stole na jakimś przyjęciu. Mamy oczywiście rozpiętą marynarkę wtedy. Pochylając się nad tym stołem, chcąc chwycić na przykład solniczkę czy sosierkę, ten krawat nie ruszy się z miejsca. Nie ma ryzyka, że może nam opaść do talerza, zamoczyć się w szklance z wodą czy w kubku kawy. Nie musimy go przytrzymywać wtedy. Tak samo w łazience na przykład nie musimy zarzucać sobie tego krawata na plecy, żeby zabezpieczyć go przed pomoczeniem się. Może się to przydać też przy na przykład pochyleniu się przy zawiązywaniu butów. To też jest sytuacja, w której moglibyśmy rozpiąć marynarkę, żeby było nam wygodniej to wykonać. A wtedy ten krawat nie będzie leżał na ziemi, nie będzie przeszkadzał nam przy wiązaniu i tak dalej. Są to faktycznie sytuacje, które mogą się zdarzyć, a ten krawat, ta technologia naprawdę może nam pozwolić pozbyć się wszelkich problemów z niechcianymi ruchami krawata. Zatem pierwszy punkt, czy ten krawat robi to, co obiecuje? Tak. Ta technologia pozwala rewelacyjnie, moim zdaniem lepiej niż spinka do krawata, utrzymać krawat w miejscu. Pomysł jest genialny też dlatego, że jakby nie ma dodatkowych akcesoriów. Krawat wygląda bardzo klasycznie. Nie ma tu nawet żadnych specjalnych zgrubień w tkaninie, dodatkowych warstw czy czegokolwiek. Jedynie to, że jest dużo nici zużyte na dziurki od guzików, ale to tak jak zazwyczaj jest właśnie w dziurkach na guziki. Poza tym nic więcej tu nie ma. Druga rzecz. Czy to dobrze wygląda? I zaznaczam tu od razu, że mówimy o technologii, która może być użyta w każdym rodzaju krawata, przy każdej tkaninie. Więc nie oceniam tutaj koniecznie wzorów, ale jakby nie patrzeć, mam tutaj dwa klasyczne, jedwabne krawaty o klasycznej szerokości, bardzo ładne, ładnie też się wiążące, więc już sam wynalazca w swoich prototypach przygotowuje je bardzo fajne też dla oka. Sama technologia nie rzuca się w żaden sposób w oczy, zwłaszcza dla osób z zewnątrz, osób, które mogą nas obserwować. Ten krawat jest właśnie przypięty do guzików mojej koszuli. Wy tego nie możecie zobaczyć, bo nie ma tutaj żadnych dodatkowych akcesoriów. A ja nie ryzykuję, że podczas ruszania się ten krawat zmieni położenie i mogłoby to wyglądać źle, albo mógłby on się jakoś zabrudzić przy wykonywaniu różnych czynności. Dlatego ten krawat mógłby być też formalny, mógłby pasować do formalnych strojów, bo nie ma tutaj żadnych udziwnień, które by tę formalność obniżały. Wystarczy dobrać oczywiście odpowiednią tkaninę i odpowiedni krój do technologii, o której tutaj mówimy. I trzecia rzecz. Użyteczność tej technologii. Tak jak już wspomniałem, krawat zazwyczaj jest jednak noszony w towarzystwie marynarki, ewentualnie swetra,
może być też zapięty pod płaszczem, kurtką. Rzadko bywają takie sytuacje, że wiatr nam go rozwiewa, czy że on gdzieś tam nam na boki się buja i to może nam przeszkadzać. Ale tych kilka sytuacji, które wymieniłem, jak choćby siedzenie przy stole weselnym. Wesele może być takim miejscem, gdzie częściej rozpinamy marynarki i ten krawat wtedy faktycznie gdzieś tam nam lata. To by mogło przeszkadzać. Zawiązywanie butów, ale jeśli chcielibyśmy ultra poprawnie wyglądać, kelnerom to na pewno mogłoby się przydać, ale może też właśnie zawodowcom pracującym cały czas pod krawatem, którzy rozpinają częściej marynarki, ale może tych marynarek nie noszą, bo taki jest dress code w pracy, no to wtedy wydaje mi się, że ta technologia jest stworzona wręcz do takich służbowych krawatów, ale przez to, że ona nie zajmuje miejsca, nie obniża formalności krawatów, nie zmienia tutaj nic w tym krawacie, który jest klasyczny, dodaje tylko otwory, w wąskiej dziurce jedną szlufkę. To jest nic, to w żaden sposób nie zmienia wyglądu tych krawatów. To nie sprawia, że one się nagle robią jakieś gorsze robocze. Może przy jakichś delikatnych krawatach o rzadkim splocie, bez wypełnienia, ta technologia mogłaby się nie sprawdzić, bo zbytnie naprężenia na tej tkaninie by mogły ją niszczyć. Ale w tym wypadku przy krawatach klasycznych tego problemu nie będzie. Co więcej, nie ryzykujemy tu, że uszkodzimy taki krawat spinką metalową, a byłoby to możliwe. Naciągnięcie jakiejś nitki to nie jest wcale takie rzadkie przy tych spinkach, gdybyśmy mieli je używać. Co więcej, to jest bardziej praktyczne niż spinki, bo lepiej trzyma ten krawat. No widzę tutaj same plusy. Jestem bardzo zaskoczony tą technologią. Na początku wydawało mi się to niepotrzebne, a teraz po noszeniu tego krawata, po używaniu go, powiedziałbym, że nieważne, czy to jest potrzebne, czy nie, bo równie dobrze ta szlufka z tyłu krawata, której większość osób nie używa, byłaby też uznana za niepotrzebną, więc po co ją tam robić? Niektórzy producenci jej nie stosują, ale wiele osób z niej korzysta. Więc dlaczego nie dodać możliwości, która jest tylko wycięciem kilku dziurek, i możliwości przymocowania tego krawata do koszuli dla osób, które chciałyby z tego skorzystać. Ten, kto nie będzie chciał, nie będzie musiał. Po prostu byłaby taka możliwość. Naprawdę spodobał mi się ten projekt i jestem bardzo ciekaw, jak to się potoczy. Pan Makowski oferuje w jakiejś dalszej perspektywie możliwość zakupu takich krawatów. Z tego co wiem, na chwilę obecną nie jest to możliwe, ale polecam trzymać rękę na pulsie. W opisie znajdziecie wszystkie linki, które uda mi się znaleźć, żeby Was pokierować do bieżących informacji. Natomiast te krawaty traktowałbym nadal jako prototypy, bo mówimy tutaj o technologii, która może kiedyś zostać zastosowana do krawatów w ogóle. Każdy producent mógłby skorzystać z takiej technologii i produkować takie krawaty, które już nie wymagają żadnych spinek, pozwalają na przymocowanie do guzików plisy. Więc jak sami widzicie, jest to faktycznie dodanie czegoś nowego do krawata, który ma już około 100 lat w tej formie, jaką teraz znamy, i to coś zmienia. Ciekawa rzecz, bardzo ciekawa. Moim zdaniem warto obserwować, warto trzymać rękę na pulsie. Jestem bardzo ciekaw, czy Wam się podobają te krawaty, co sądzicie o tej technologii i czy nosilibyście, a może też widzicie jakieś inne zastosowania takich otworów, czy jest więcej takich sytuacji, w których chcielibyście mieć krawat ładnie, estetycznie przymocowany do koszuli, żeby gdzieś tam się nie przemieszczał. Napiszcie koniecznie w komentarzach pod tym filmem. Ja osobiście trzymam kciuki za MagTie i tę technologię. Jestem zadowolony, że mogłem to przetestować jeszcze w fazie prototypów. Wydaje mi się, że po testach tych krawatów najlepsze, co mogę zrobić, to po prostu przekazać ją dalej. Dlatego po 2 tygodniach od publikacji tego filmu przeprowadzę losowanie wśród patronów Czasu Dżentelmenów i wybiorę 2 osoby w ten sposób, którym prześlę te krawaty do własnych testów. Będzie to jeden z moich sposobów na powiedzenie patronom dziękuję. Jeśli zatem doceniasz moją pracę, a jeszcze nie jesteś patronem, możesz mnie wesprzeć, dołączyć do tego grona, a przy okazji otrzymasz też możliwość wzięcia udziału w tym losowaniu, chociaż mam nadzieję, że to będzie tylko miły dodatek.
Ja już na tym kończę, a my tradycyjnie widzimy się w kolejnym filmie. Zatem pozdrawiam i trzymajcie klasę. A wasze krawaty niech trzymają się koszul. Cześć!